Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś znajdujemy się w Ząbkowicach Śląskich, a za mną Team Połysku. Dlaczego tu się znaleźliśmy? Otóż chciałem przetestować Blade Arma od Move Maxa, no i zadzwoniłem do Krzyśka z Columbus Cars. Z racji, że ma nowy samochód do sprzedania i dzisiaj go odbiera, no to znajdujemy się właśnie w tym wspaniałym miejscu. Także do tego przejdziemy niebawem, a już za chwilę zobaczycie, jak wygląda samochód. Zrobimy odcinek taki trochę samochodowy, jakby nie było. Połączony z tym urządzeniem, bo właśnie to urządzenie pomoże w reklamowych ujęciach z płynnej jazdy. Jak to będzie wyglądało? Sam nie wiem. Do dzieła. Witam wszystkich, nazywam się Krzysiek, firma Columbus Performance and Custom i dzisiaj przedstawimy Wam tego oto Rama, taki nasz projekt, który już powstał jakiś czas temu, a teraz ewoluował. Zacznijmy od tego, że za bazę do tego samochodu posłużył Ram 1500, no dość dobrze wyposażona wersja, ma duży ekran, ale tak naprawdę z serią ten samochód już nie ma wiele wspólnego, bo jest tu masa różnych akcesoriów, dodatkowych akcesoriów. Są to akcesoria dobrej jakości, znanych producentów. I mamy tutaj zarówno performance, jak i stylistycznie dużo dodatków, no i całkiem zmienione wnętrze. Zaczniemy może od tego, co się dzieje na zewnątrz samochodu. Więc mamy tutaj 6-calowy lift zawieszenia BDS na Foxie. Z przodu są amortyzatory regulowane Fox Factory. Hamulce to jest Power Stop. Jak wiadomo, Ram seryjne hamulce nie są zbyt dobre. Natomiast ten pakiet znacznie to poprawia. Tak jest, tarcze hamulcowe, nowe tarcze, klocki firmy Power Stop. Felgi, fuel, przecierana platyna, szczotkowana platyna. Są to felgi 22-calowe. Opona 35 cali, taka można powiedzieć offroadowa. No i cały pakiet stylistyczny firmy Air Design. Poszerzenia, nakładka maski, nakładka zderzaka, panele na drzwiach, panel z tyłu na klapie i tam jeszcze wiele innych dodatków, na przykład Eskrzela. Air Design to jest amerykański brand, który robi pakiety stylistyczne do pick-upów, ale nie tylko. Rozwijają cały czas swoją ofertę. A ciekawostką jest to, że ten samochód jest u nich na stronie, jeszcze przed zmianą kolorów, jak był srebrny, jako auto pokazowe. Główne auto pokazowe, czyli jak wchodzimy do nich na stronę, czy gdzieś tam w social mediach, to przewija się wszędzie ten Ram z Polski. Ciekawe. I taki miły aspekt. Lecąc dalej, no stopnie progowe Ranch Country, roll bar, LEDy na górze, sztywna pokrywa paki. Idziemy do tyłu, tutaj mamy tak samo te elementy z pakietu Air Design. Oczywiście jest to oryginalny pakiet, stworzony przez ten brand. Pojawiły się też chińskie zamienniki, ale nie wspominam o jakości. Wydech w tym samochodzie to jest AFE, czyli mamy kolektory, następnie sportowe katalizatory i za sportowymi katalizatorami do końca mamy wydech AFE. Tam jest puszka, ale ona nie jest zbyt duża, nie jest to pełny przelot, jest ten tłumik, no ale brzmi to całkiem fajnie. No i co? Zajrzymy do środka. W środek to jest projekt, który żyje swoim własnym życiem. Tutaj wszystko jest inne, nowe. Całe wnętrze zostało obszyte wraz z deską rozdzielczą, fotelami, wypalaną laserową alkantarą. Do tego naturalna skóra. Materiały zostały sprowadzane z Włoch, tak więc są wysokiej jakości. Znaczek Siac, nawet samochód się nazywa Siac, czyli wrócę może do tego, jak to powstało. Wiadomo, że Ram wprowadził wersję TRX, topową wersję doładowaną kompresorem. No ja sobie tak wymyśliłem, że stworzę taką małą alternatywę. Może nie jest to tak mocne jak TRX, ale nawiązuje do niego, jest również dinozaur. A Siac jest to dinozaur, którego odkryto całkiem niedawno w Ameryce, o wiele bardziej drapieżny, agresywny niż wspomniany wcześniej TRX. No i mamy tutaj logo, pod folią przetłoczone logo. Tutaj dodatkowo pakiet Air Design, takie ładne maty gumowe, LEDy w grillu,
Ranch Country, fajne, poprawiają bezpieczeństwo, światła dzienne, pełnią funkcję świateł dziennych, ale nie tylko. Tutaj również możemy zajrzeć do wnętrza. Kierownica, przebudowana kierownica, również z logo Seatsa. No i otworzymy teraz maskę. No tu się dzieje najwięcej. A więc mamy tutaj zestaw ProCharger, przewidziany do silnika 5.7 Hemi, dedykowany do rama, tutaj jeszcze dodatkowo dedykowany do wersji e-torque, bo to jest e-torque. I jak to działa? W porównaniu do zwykłego kompresora, który zazwyczaj jest na górze silnika, tam mamy wałek, ślimak, który spręża powietrze. Tutaj mamy coś podobnego do turbiny, z tym, że nie napędzają ją gazy, tylko napędzają paski prosto z silnika. I to sprężone powietrze wędruje przewodami do intercoolera, tam jest schłodzone i wraca oczywiście sprężone, na ile się da, do silnika. Samochód na hamowni pokazał raz 540 koni, raz troszkę więcej, ponad 700 Nm, tak więc te parametry wartości są naprawdę fajne. Auto może nie jeździ tak jak TRX, ale daje radę, naprawdę dużo lepiej jeździ niż zwykły RAM i fajnie to się czuje, szczególnie w tych górnym zakresie obrotów, dostaje takiego drugiego kopa. A jeżeli chodzi o stylizację z zewnątrz, no to tak sobie, to jest taka mała wariacja. Kolory nawiązują właśnie do kolorów Seatsa, czy te z boku. Ten dinozaur miał właśnie taką barwę zielono-purpurową. Ten wściekły pomarańcz to bardziej nawiązuje znowu do wnętrza i też wiadomo, że agresywne gady kojarzą się z agresywnymi kolorami, mają ostrzegać. Jestem jadowity, czy jestem groźny, nie podchodź, wiadomo, nie? Tutaj jest folia KPMF, Parker Green. Tutaj mamy folię Hexis, Fluo Orange. To jak tak to wygląda, no kwestia już indywidualna, kto jak to odbiera. Taki był zamysł, tak to powstało. Jeżeli chodzi o przednie reflektory użyte w tym aucie, to są reflektory Morimoto. Na Morimoto to już jest taka wyższa, może najwyższa półka, jeżeli chodzi o oświetlenie do tego typu pojazdów. No, one ładnie wyglądają, też pomijmy ich design, też bardzo dobrze świecą. Ogólnie podsumowując, wszystkie akcesoria, które zostały tutaj użyte wraz z modyfikacją tego wnętrza, silnika, to jest kwota grubo powyżej 200 000 złotych. Nawet bym powiedział, że zbliża się do 300. Krótka prezentacja auta się odbyła, teraz potrzebne są krótkofalówki, żeby była między nami łączność, wiadomo. No i co? Przechodzimy do może nie części kluczowej, ale tej ciekawej też dla niektórych filmowców, także zamontujemy z przodu Move Maxa i będziemy na razie jechali za samochodem, później zamontujemy go w jakieś inne miejsca, no zobaczymy jak te ujęcia wyjdą, także działamy. Tak się czyści samochody. Dobra. Jak widać, pierwszy montaż wcale nie jest zły, ale ja bym go chyba trochę zabezpieczył i tak tutaj dwoma innymi przystawkami, bo wydaje mi się, że może być ciężko. Trochę nie bardzo, nie? Czy bardzo? Bardzo. Bardzo czy nie bardzo? No tak, dzisiaj będziemy testowali Osmo z Move Maxem, niby świetny zestaw. Także zobaczymy, jak technologia poszła do przodu. Wydaje mi się, że ujęcia będą ciekawe, ale najciekawsze będą, jak zamontujemy prawdopodobnie z tyłu. Teraz robimy taką trochę rozgrzeweczkę, także byle żeby przystawka się trzymała. Zobaczymy, jak to wygląda, no i
operator będzie z tyłu kręcił gałeczkami na iPadzie. Także to technologia, proszę Państwa, wkracza do gry. Wkracza do gry. Myślisz, że uderzy? O, może uderzać. To może damy go trochę do góry. No właśnie. Żeby nie było lipy. Dobra, tu ma zakres końcowy, więc ok. Wszystko trzeba oczywiście sprawdzić. Może dam jeszcze jedną zapasową przystawkę. Także proszę Państwa, tak to wygląda. Trzeba połączyć. Niektórzy mówią kropki, a niektórzy mówią trytytki. Dobra. Myślę, że ta konstrukcja będzie działać. Podpompujemy, wszystko jest w porządku. Załączymy monitor i zobaczymy, czy to działa. Także ujęć z środka samochodu już nie zobaczycie, jak będę mówić, ponieważ operator Sławek będzie korzystać z iPada i będzie szwękować DJI Osmo Pocket 3 kontra RAM. Proszę Państwa, mikrofon DJI wytrzymał prędkość ponaddźwiękową, także nie jest źle, można jechać i nagrywać. No, w sensie nie wy, tylko ja. Przez chwilę byliśmy blisko prędkości światła. No właśnie widziałem, ciężko było Was dogonić dronem, ale ogólnie wydaje mi się, że fajnie. Wcześniej jazda autem rozwiązała. No, czuć prędkość pod stopami, proszę Państwa. Także co, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jak zawsze ciekawy projekt z Krzyśkiem, Columbus Cars. No, nie wiem, czy chętny już jest, czy nie ma, czy już został sprzedany, zanim odcinek się skończył, także... Pewnie się ktoś znajdzie. No. Nie. To będzie dalsza ewolucja. No jasne, dobra, także dziękuję Ci bardzo. Ja również. Cieszę się, że mogliśmy zrealizować wspólnie kolejny odcinek i co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zobaczcie, jakie samochody posiada Krzysiek z Columbus Cars, a nawet jakie robi modyfikacje, nie? Bo to... będzie coś nowego. No, także może Jest zobaczymy. jeden gruby projekt, który już trwa kilka lat. Powiem tylko, że to będzie miało ponad 1000 koni. Ale to dojdziemy do tego. Subskrybujcie. Teraz w czasie przejazdu zwróćmy uwagę na pracę tego ProChargera. Fajnie słychać, jak to oddycha. Jest ten efekt napełniania i zawór puszcza i blow up, powietrze ucieka. Oddycha, jak prawdziwy dinozaur. To co? Lecimy, nie? I szybka zmiana, znajdujemy się oczywiście gdzie? Unicar, każdy wie, każdy zna. Trzeba jeszcze jedną rzecz zrobić w samochodzie, więc mamy czas na krótkie podsumowanie tego magicznego ramienia, którym dzisiaj wykonywaliśmy ujęcia. Uważam, że ten sprzęt sam w sobie jest, wydaje mi się, świetny. Jest to uchwyt, który utrzymuje kamery do pół kilo, także w sam raz ma Osmo Pocket 3 oraz kamery typu GoPro. Co mogę powiedzieć, to to, że jeszcze nie wiem, jak
ujęcia wyszły, czy nie ma żadnej galarety, tak zwanego jello na finalnym obrazie. Ale samo sterowanie przez przykładowo iPada czy telefon wygląda świetnie. Trzeba połączyć się oczywiście Osmo z aplikacją DJI Mimo i co? Sterujemy. Wybraliśmy punkt śledzenia i jechaliśmy za samochodem. Nic strasznego. Słuchajcie, liczę na to, że to ramię zrobi nam wiele fajnych ujęć, nie tylko teraz, ale i w przyszłości. Mam pewne plany w głowie, ale oczywiście o planach się nie mówi. No i cóż, ja polecam, dajcie znać, czy Wam to ramię się sprawdziło, bądź czy jesteście zainteresowani zakupem tego bądź innego urządzenia. Jedyne co, no to ja montowałem dla bezpieczeństwa, ale to już po prostu, no mam to chyba we krwi, że jeszcze w razie co to muszę zabezpieczyć inną przystawką, no żeby nie spadło, nie zrobiło krzywdy samochodowi, który jest albo za nami, albo gdziekolwiek. Wiadomo, że bezpieczeństwo musi być. Także jestem na tak.